Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Króla Pustkowia. Dziś bardzo ciekawy, powiedziałbym nawet, że ze wszech miar interesujący temat. Otóż jakiś czas temu miałem okazję obejrzeć bardzo popularny wśród odbiorców YouTube'a film powołany dotyczący kwestii jakże ciężkiej i spornej od tysiącleci, mianowicie dotyczący tematu Boga. I w kontekście tego filmu zdecydowałem się jednak nakręcić ten reportaż, nazwijmy to w ten sposób, w którym chciałem opowiedzieć o tym, czym jest w ogóle prawdziwa istota Boga. Ten film mógłby się nazywać Jak myśli Bóg, tudzież dlaczego Bóg milczy, albo gdzie odnaleźć Boga. Dlatego, że wnioski wyniesione z tamtej projekcji tego filmu Powołany, do którego jeszcze będę wracał w kontekście całej swojej wypowiedzi, nie były dla mnie w pełni zadowalające. Zdecydowałem się więc wyjść naprzeciw tym wszystkim spornym kwestiom. Oczywiście dla wielu będzie to film kontrowersyjny, ale dla mnie to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Film Powołany to jest film rekomendowany i reklamowany jako film na czasy ostateczne, a więc na te czasy, więc Król Pustkowia także musiał dodać do tego, co się obecnie dzieje, swoje uwagi i komentarze, ale także wynieść istotę Boga na zupełnie inne i nieosiągalne jeszcze dla tej cywilizacji wyżyny. I tego będę się trzymał. Będę mówił zatem o istocie Boga prawdziwego, który się w człowieku rodzi. Boga, który znajduje się, umiejscowiony jest poza wszelką religią i jakimkolwiek symbolem, jakąkolwiek znaną do tego ideologią. Dostęp do tego Boga ma każdy człowiek, który nie chowa się za desygnatem jak tchórz, któremu wybiła godzina wytchnienia. To będzie, to co powiedziałem teraz, dla toku wywodu będzie bardzo ważne. Zatem po krótkim wprowadzeniu do tematu przejdziemy jeszcze na koniec do wspomnianego filmu Powołany. Będzie się działo, zatem lecimy. Serdecznie Państwa zapraszam. Zatem, drodzy Państwo, co należy wiedzieć od początku? Jakie są informacje ścisłe dotyczące terenu działalności Boga i tym samym ludzkiej aktywności? Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego zamilknięcia, do unicestwienia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. Jak Państwo zauważyli, z tego argumentu wynika, że nic i nikt nie przetrwa. Każde imię będzie zapomniane i wszystko będzie wymazane. Bóg nie przewidział dla nas życia, więc albo moglibyśmy teraz powiedzieć, Boga nie ma, albo spłatał nam Bóg figla, lub też odnajdziemy w tym drastycznym założeniu jakiś sens i gwarantuję Państwu, że taki sens odnajdziemy. Powiedzmy teraz od razu na początku, że Bóg odebrał nam życie w konkretnym celu, lecz religia miała odmienne zdanie w tej sprawie. Stwierdzono mianowicie, że ludzie zostali obciążeni śmiercią i wygnaniem z raju z powodu grzechu pierwszego człowieka, pierwszych ludzi, co nazywamy grzechem pierworodnym. To jest największy grzech Kościoła, którego konsekwencje ponosimy do dziś. Kościół minął się bowiem z Bogiem jak Wałęsa z wolnością. O tym jeszcze będziemy mówić w dalszej części wypowiedzi. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje walka o dojrzewanie w prawdzie
wszechświata. Do tego, żeby dojrzewać w prawdzie wszechświata na najwyższym stopniu ewolucji, Bogu jest potrzebne moralne zło i jednocześnie śmierć. Dzieje się tak wówczas, czyli dojrzewanie w prawdzie wszechświata, gdy otwieramy się wzajemnie na doświadczenie śmierci, czyli otwieramy siebie na zapłodnienie intelektualne i moralne na drodze rodzenia prawdy, zawsze poprzez rzucenie światła na zaciemniony obszar naszego doświadczenia, gdzie sama prawda rodzi się poprzez walkę z wszelką formą patologii walczącej o przetrwanie, bo przetrwanie nie zostało dla nas przewidziane, jak to już było przecież powiedziane. Bogu jest na najwyższym stopniu ewolucji potrzebna śmierć i śmierć nie jest dziełem szatana i potrzebna jest Bogu także idea moralnego zła, by realizować postęp kulturowy, który działa w sposób jednoznaczny, czyli odbiera władzę tym ludziom przede wszystkim, którzy zechcieliby położyć swoje łapska na świętym terenie wolności i realizować tym samym swoje brudne interesy. Jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, przeistoczy się w zło destruktywne i wywoła konflikty, tragedie, wojny i zbrodnie lub inne świństwo, z którym mamy do czynienia od tysięcy lat aż do dnia dzisiejszego. Dlatego też Jezus, obiecawszy ludziom raj, czyli działając w duchu kategorii przetrwania i nazywając się jednocześnie Synem Boga, popełnił potężne faux pas. Wskutek tego, że Bóg nie przewidział dla nas życia, na świecie pojawiali się wciąż przedziwni prorocy. Jednym z nich jest oczywiście Jezus Chrystus, który obiecał ludziom raj i nazwał się do tego Synem Boga. Oczywiście obiecał ludziom zbawienie w kategoriach przetrwania, lecz Bóg ma w tym temacie całkowicie inne zdanie i ludzie oczywiście lekkomyślnie za tą obietnicą poszli za Jezusem. Jezus zdobył nad ludźmi potężną władzę. Dlatego ludzie są tylko Jego niewolnikami, a tym samym nie rozwiązał Jezus żadnych ludzkich problemów od 2000 lat. Wciąż na świecie leje się krew. Podobnie zresztą uczyniła to teraz fizyka kwantowa, która neguje religijny bełkot, a sama powołała do życia kwantowy raj, kwantowe piekło. Więcej na ten temat mówię w filmie, który pojawił się na karcie u góry ekranu, zarówno jeśli chodzi o kwestię fizyki kwantowej, a i także jeśli chodzi o kwestię Jezusa. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z tymi filmami. Kościół katolicki, rezygnując z postępu kulturowego na drodze rodzenia prawdy, na drodze rodzenia tego, co jest piękne, dobre i sprawiedliwe, nie tylko powołał do życia szatana i demonizm, ale wybił miliony ludzi na świecie, mówiąc, co jest dobre i dzierżąc jednocześnie w ręku bat błądzenia, bo to Państwo musicie przyznać, i będąc uzależnionym od zła. Najpierw to zło wywołuje z ukrycia, by następnie z tym złem walczyć. Jest odpowiedzialny Kościół katolicki za zło, gdyż określił je na piedestale dogmatycznej ideologii, pseudoduchowości, uzasadniając, że dobro jest sympatią wszystko przenikającą, a dobro potrzebuje moralnego zła, by odzierać nasze życie ze złudzeń. I tak osiąga się oświecenie na najwyższym stopniu ewolucji. Tak też Bóg biernie przygląda się ludzkim tragediom i nie kiwnie w tej sprawie absolutnie palcem, bo zło jest Bogu potrzebne. Moralne zło jako idea dojrzewania Boga w człowieku
Dlatego też Bóg nie przyjdzie nikomu na ratunek, ale można go pytać, dlaczego na to pozwolił, na tą zbrodnię, na tamtą zbrodnię, dlaczego wybuchła wojna, lecz on będzie milczał. Kapłani wyciągnęli milczącego Boga na ołtarze i uczynili swoim bożkiem. Przeto on im odpłacił cierpieniem, którego starają się uniknąć, tworząc w swoich kościołach horrendalny teatrzyk. Zatem chrześcijanin nie cierpi za prawdę, bo prawda jest rodzeniem jej w bólu, ale pozwolił się za to chrześcijanin zniewolić ideologii fałszywej, by następnie niewolić innych, zarzucając im jednocześnie grzech. Dlatego też Kierkegaard powiedział w odniesieniu do chrześcijan, że tam, gdzie rodzi się bractwo, powstaje to, co jest jednocześnie demoniczne. A teraz, drodzy Państwo, trzeba to wszystko sprawdzić, czy obliczenia się zgadzają. I teraz, co jest najistotniejsze w tej scenerii Boga? Otóż w tej scenerii Boga najistotniejsze jest założenie, bardzo proste doświadczenie intuicyjne, mianowicie jest i nie ma. Zobaczcie, drodzy Państwo, Bóg jest i nie ma go jednocześnie. I tylko w tym założeniu życie zostało kompletnie pokonane. Trzeba słuchać Boga, bo zobaczcie, byt na drodze rodzenia prawdy, stawania się w prawdzie, odzierania naszego życia ze złudzeń na najwyższym stopniu ewolucji, umiera poprzez dotyk moralnego zła, otwierając się na to, czego nie widzi i nie dostrzega. Rezygnuje z władzy w obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie. Argumentu, który jest ujawniony w funkcji dialogicznej. Wówczas byt wchodzi w relację z niebytem, czyli w tym samym momencie byt jest i nie ma go jednocześnie, jak w przypadku Boga. Piękne, nieprawdaż? Bo Bóg, o którym mówię, z władzy zrezygnował. On jej nie pragnie na najwyższym stopniu ewolucji. Zmienia się, jak to było już mówione, paradygmat. A Bóg Kościoła katolickiego to jest oczywiście Bożek przyrody, narzucający się innym i walczący o przetrwanie, które nie zostało dla nas przewidziane. A im więcej jest w ludziach niepewności co do sensu ich istnienia, tym silniej się innym narzucają, krępują ludzi, by zdobywać coraz to większe wpływy i władzę, rezygnując tym samym z postępu kulturowego i rodzenia prawdy, w którym to rodzeniu ma uczestniczyć moralne zło, a jeśli to zło moralne nie uczestniczy, to natychmiastowo rodzi się szatan z drugiej strony i w ludziach nie dojrzewa wówczas Bóg. Bóg staje się jedynie martwy. Jest gwarancją przetrwania i powodzenia, a dobro staje się interesowne. Bo żeby trafić do raju, czyli doświadczyć owego zbawienia, należy przyjąć dogmatyczną ideologię Kościoła katolickiego, zamkniętą w iluzji własnej udręki. Dobro, drodzy Państwo, nie może być zdeterminowane w skutku. Za czynienie dobra nie może nas czekać żadna nagroda. Samo czynienie dobra jest już wartością najwyższą. Pseudochrześcijanin będzie się żywił tragedią innych, cierpiących, by następnie ukazać światu swoje pseudodobro. Bo najpierw się bandytów wytwarza, by im potem ostentacyjnie wybaczać. A morderca, drodzy Państwo, to jest nic innego jak tylko zło niewykorzystane w procesie kulturowego postępu. Dlatego się pojawił, przyszedł i upomniał wspólnotę, która dopuściła się zaniedbań. I tych morderców na arenie naszych wydarzeń, z racji tego, że zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, będzie w dalszym ciągu coraz więcej. Wywołuje się wszelkie choroby, na przykład jak nowotwory, wylewy, zawały serca, bo żyjemy w środowisku chorobowym, które nas wyniszcza. To jest środowisko walki o przetrwanie. I wskutek tego, że dochodzi do tak drastycznych zaniedbań w naszym życiu i
z racji tego, że środowisko, które powinniśmy stworzyć jako optymalne dla naszego życia, nie zostało zaimplementowane do naszej egzystencji od tysięcy lat, dzieją się w naszym świecie wciąż tragedie. I ludzie następnie pytają, dlaczego Bóg na to pozwolił, a potem proszą Boga jednocześnie, by dokonał jakiegoś cudu. Gdy tym samym ludzie ci działają wbrew temu, co Bóg ma im do powiedzenia. Jedna z takich sytuacji jest przedstawiona w tym filmie Powołany. Oczywiście dobry chrześcijanin musi się także rozmnażać koniecznie jak królik, by przenieść jednocześnie zarazę na pokolenia następne. Ludzi słabych, pragnących w innych zobaczyć samych siebie i nie mogąc jednocześnie uczynić z tej jednostki istoty szlachetniejszej od siebie. Oni chcą zobaczyć siebie samych, lecz nie innego. To jest drastyczne. A inne, co to jest inne? Inne jest tożsamością wspólnoty. Przez inne, jako innego, przychodzi prawda. To jest jej rodzenie się. Nie poprzez przywiązanie, lecz oddalenie, delikatny dystans. Zobaczyć inne to ujrzeć najwyższe dobro. Otworzyć się na śmierć, zobaczyć to, czego nie widzę, zobaczyć to, czego nie dostrzegam, dostrzec wreszcie własne otępienie i brzydotę. Życie to nie jest zjawisko kwantowe, dlatego Bóg na najwyższym stopniu ewolucji ceni śmierć. Śmierć jest najwyższą wartością naszej cywilizacji. A jesteśmy przecież równi jedynie w obliczu śmierci, czyż nie? Czyli wzajemnego otwierania się na siebie, na własną ułomność, pragnącego od Boga pocieszenia i egzaltowanej rozkoszy w uzależnieniu od zła. Dlatego na świecie nie ma sprawiedliwości. Nie było i nie będzie w tym układzie sił. By prawda mogła się rodzić, ludzie muszą zachować dystans. A nic, co obiektywne, nie może o prawdzie stanowić. Obiektywne, wszystko co obiektywne, co skupione w grupę, tworzy się z lęku przed prawdą. Dlatego z drugiej strony natychmiastowo powstaje zło, bo zło moralne nie służyło kulturowemu postępowi. Dlatego zło się zawsze przyciąga, a dobro pozostaje w dystansie. Dlatego, że prawda jest w trakcie powstawania. Poza tym wolność, jako że prawda opiera się o śmierć, jej rodzenie także w śmierci znajduje swoje zaprzysiężenie, a śmierć jest doświadczeniem czysto subiektywnym. Przeto i wolny człowiek to człowiek, który idzie swoją własną drogą, a niewolnictwo jest zawsze i tylko obiektywne. Z tego też względu ludzie tak poszukują szaleństwa, swojej jedynej i unikatowej pasji życia. Zatem taki wolny człowiek przychodzi do ludzi, by ich poruszyć, ukazując ich zaciemnienie na drodze rodzenia prawdy. Bo pokój nie jest możliwy do osiągnięcia. Pokój jest możliwy do osiągnięcia jedynie poprzez twórczy niepokój. Tak jak w przypadku Boga jest i nie ma. Pokój, niepokój. Rozumiecie Państwo? Bo Bóg znajduje się między pojęciami. Cała istota naszego szczęścia mieści się dlatego także w nieszczęściu. Nieszczęściem jest oczywiście przyjrzenie się tym drastycznym postulatom i przyjęcie ich jako coś optymalnego dla nas, bo tylko w ten sposób jesteśmy uchwycić ideę miłości na najwyższym stopniu ewolucji. Prawdziwa wolność to wskazać światu jego zaciemnienie nawet za cenę własnego życia. Dlatego wolny człowiek musi zgrzeszyć, występując przeciwko wspólnocie, w poczuciu sensu i troski. On występuje przeciwko ludziom, czyli grzeszy, ale jednocześnie nie grzeszy, bo wówczas właśnie jest bez winy, bo wówczas zrobił doskonały użytek ze zła moralnego, by zło destruktywne z kolei nie wróciło do wspólnoty. Ale ta wspólnota, szatana, najpewniej spali go na stosie, wyprze się go,
albo będzie cały czas robiła wszystko, żeby tych argumentów do siebie nie przyjąć, licząc jednocześnie na to, że Bóg wspólnotę uratuje, ale Bóg będzie milczał. Wspólnota, będąc wciąż zamknięta na prawdę i pragnąca klękać przed Bogiem, lecz nie przed człowiekiem. Bóg nie domaga się klękania przed Nim. Czy można zatem być wdzięcznym Bogu, że odebrał nam życie? Zastanówcie się Państwo. Był przecież niewdzięczny Bóg. I tak też człowiek wolny i poczciwy, w którym jest Bóg, gdy wskazuje ludziom ich zaciemnienie, jest uważany za niewdzięcznika, a on chce swych bliźnich podnieść na wyżyny aktywności. Powinni ludzie być mu wdzięczni za jego niewdzięczność. Tak należy patrzeć na tę sprawę. Znowu jesteśmy między pojęciami, czyli w Bogu. Bóg mieści się zawsze tam, poza pogardą i podziwem, poza radością i rozpaczą, poza nienawiścią i pożądaniem, poza życiem i śmiercią, bo jest wieczną ideą rodzenia się miłości w ludziach na najwyższym stopniu ewolucji. Wszystko zaś, co jest jednostronne, pojęciowe, zabija jednocześnie Boga i tworzy zło z drugiej strony. Bo dobro, jak już było mówione, potrzebuje moralnego zła, aby w dobru wzrastać, a piękno kocha brzydotę, by otworzyć się na to, czego nie widzimy i tak dalej. Tak należy patrzeć na te sprawy. Tak też Bóg chrześcijan to zły Bożek, przywłaszczony ze swego nieugruntowanego poznania. Problem tego bożka polega na tym, że nie wie, w co wierzyć. Tak jak nauka, która nie pojmuje, że odkrywa martwego bożka przyrody, bowiem ten służy jedynie do opisu świata zewnętrznego, czyli walki o przetrwanie, które nie zostało dla nas przewidziane, dlatego nauka także nie rozwiąże żadnego ludzkiego problemu. Zobacz ten film, który pojawił się na karcie u góry ekranu. To jest błędne koło i hipokryzja po jednej i po drugiej stronie raju religijnego i raju kwantowego. O tym na kanale już mówiłem wielokrotnie, więc teraz zostawiam tylko podlinkowany materiał. Dobry i wolny człowiek będzie szukał zapomnienia o sobie i okrutnym losie jednocześnie, koncentrując uwagę na pasji swego życia. Koncentrując umysł na przedmiocie rozważań, który będzie poszerzał nieograniczenie, aby nieustannie rezygnować z pychy i rozzuchwalenia oraz rzucać światło na ludzkie zaciemnienie. Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum, jak mówi łacińska sentencja, być jak Bóg rozumiejący dobro i zło. A wybaczyć dobry człowiek temu zechce, kto rzuci światło na jego zaciemnienie. Wystrzegać się natomiast będzie schlebiania i sympatii wszystko przenikającej. Wolny człowiek nie będzie się obawiał bólu i dotyku moralnego zła, bo on szuka jedynie tego, by poszerzać swoje zdolności poznawcze i postrzegawcze, czyli dojrzewać w prawdzie wszechświat na najwyższym stopniu ewolucji. Bóg, o którym mówię, pozwala każdemu człowiekowi uczestniczyć w kulturowym postępie, bo ów człowiek nie chowa się za krzyżem ani desygnatem. W poczuciu lęku, w poczuciu rozpaczy i w poczuciu i pragnieniu wytchnienia. A prawda nigdy w ten sposób nie jest przez nikogo przywłaszczona, bo prawda nie szuka władzy ani spokoju, ani nawet egzaltowanej rozkoszy w teatrzyku chrześcijańskim. Wolna wola jest zaś zdolnością do czynienia moralnego zła, do powstrzymywania barbarzyństwa i otwierania serca na to, co nadchodzi, czego nie widzimy. Nie ma wolnej woli w tych ludziach, którzy wyrażają akceptację i tolerancję dla każdego przejawu ludzkiej wolności. To jest pseudodobroć. Ci ludzie oszukują. Żeby się zatem naprawdę otworzyć, należy nie tolerować siebie walczącego o wpływy, stabilizację, spokój i bezpieczeństwo, lecz nigdy nie walczącego o śmierć.
nigdy nie walczącego o dojrzewanie w prawdzie. Memento mori. Pamiętaj o śmierci. Była kiedyś taka nauka wywiedziona jeszcze ze średniowiecza, ale zdaje się, że w tej materii nie powiedziano wystarczająco dużo, a już na pewno nie tyle, aby ta sentencja, to stwierdzenie było poręką do rozwoju praw w przyszłości. Bóg, drodzy Państwo, żyje w ludziach odrzuconych przez wspólnotę, która broni się przed upadkiem i właśnie ten upadek przyjdzie do tych ludzi szybciej niż sądzą. Wróci zło, a oni będą się modlić do Boga. Dodajmy jeszcze, że Bóg nie jest racjonalny. Racjonalizm u Boga łączy się z irracjonalizmem, co zrozumiałe, gdy się człowiek naprawdę otwiera, gdy rezygnuje z życia, nie oczekując na łaskę pseudo-bożka. Racjonalizm jest widoczny jako moment rezygnacji z życia, czyli walki o przetrwanie i dlatego też wchodzi w bezpośrednie relacje z irracjonalizmem i tak jak to jest w przypadku Boga, jest i nie ma. Tak też żadne systemy, ideologie, logiki, czy jakieś filozofie wschodu nie były w stanie rozwiązać problemów ludzkości. Logiczne jest jednocześnie to w tym układzie sił, co jest nielogiczne. Jest i nie ma. I wartości są także, jak w przypadku Boga, bo to jest bardzo ważne w trakcie powstawania. I nie ma się ani o co martwić, ani z tego powodu nie należy płakać. Byłoby to szkodliwe dla nas rozwiązanie, bo jutro dowiemy się czegoś, czego dzisiaj nie widzieliśmy. I teraz wszystko, co staje się racjonalne, co walczy o przetrwanie, jest utajnioną formą nihilizmu i anarchii, o czym już na kanale mówiłem wielokrotnie. Natomiast twierdzenie, że ja jestem nihilistą, tudzież anarchistą, jest absurdalne. Prawda, która się rodzi, domaga się jednocześnie tego, aby odzierać nasze życie ze złudzeń, ażeby przedzierać wreszcie ten szlak do prawdziwej metafizyki Boga. To jest i nie ma jest najważniejsze. Zawsze jest tylko ważne to poszukiwanie. Żaden Bóg religijny nie uratuje świata, bo żadna religia nie wykorzystuje moralnego zła. Jest to jedyna, jest to pierwsza tego typu idea na świecie, o której mówię na kanale. I tylko ona gwarantuje kulturowy postęp. Bóg, drodzy Państwo, nie może być tak impotentny, żeby stworzyć szatana, żeby szatan był jakimś wrogiem Boga czy wrogiem dobra. Jeśli źle ustanowiono całą konstytucję sensu Boga, czyli dobro ustawione na piedestale obiektywnych ideologii, gdzie nie wykorzystuje się moralnego zła, natychmiastowo szatan pojawi się z drugiej strony, a ludzie będą pytać, skąd się to wszystko wzięło. I zwróćcie Państwo uwagę, że pomysł Boga jest rzeczywiście bardzo szalony. W tym układzie sił Bóg jest szaleńcem. Tu skrywa się coś, co jest niedorzecznego. I z drugiej strony macie Państwo także rozwiązanie tego problemu, dlaczego ludzie tak szaleństwa poszukują, po co im jest szaleństwo potrzebne. Bo szaleństwo jest złożone w idei wolności. Dlatego, jeśli szaleństwo nie zostaje właściwie we wspólnocie zmaterializowane, czyli szaleństwo, które będzie umniejszało kwestii godności, zmaterializuje się w postaci jakiegoś zła i kryzysu. Natomiast chodzi nam o szaleństwo, które nie umniejsza kwestii godności, czyli szaleństwo, które jest upostaciowione w sylwetce geniusza. Drodzy Państwo, przejdźmy teraz do omówienia i komentarza w związku z paroma scenami z tego filmu powołanych, który dla Państwa przygotowałem akurat. Serdecznie zapraszam. Nie jest ludzki pomysł. Tak jak chrzest? Pytam, no bo moi kumple mówią, że woleliby sami zadecydować o tym, czy chcą zostać oblani wodą w kościele, czy nie. Arek. No powiedz mi, Jarku, czy twój tata czekał do twojej pełnoletności, żeby zapytać cię, jakiego języka macie uczyć? Albo czy czekał do twojej 18, żeby cię zapytać, w jakim kraju chcesz mieszkać? Widzisz, są rzeczy, które
chcemy dla naszych najbliższych już od samego początku ich istnienia i robimy to z miłości. Twoi rodzice z miłości przynieśli cię do kościoła i prosili o chrzest w twoim imieniu. No i teraz, drodzy Państwo, co my tutaj mamy w tej sytuacji? Przychodzi ksiądz i próbuje prawić jakieś morały czy jakieś nauki względem tego, co powiedzieliśmy już wcześniej w tym filmie, we wprowadzeniu. I kusząc się teraz na jakiś komentarz, należałoby stwierdzić przede wszystkim jedną rzecz. Kościół sobie nie tylko tego Boga przywłaszczył, czyli zdobył jakiś potężny monopol na dysponowanie władzą z tego rejestru duchowego, nie mając absolutnie żadnych do tego podstaw, bo innym ludziom narzucają się tylko ludzie niepewni co do tego, kim są i gdzie zmierzają. Chrzest do tego uwalnia człowieka od wszelkiego grzechu, również od grzechu pierworodnego. My powiedzieliśmy wcześniej w tym filmie, we wprowadzeniu, to znaczy ja powiedziałem, że Bóg nie przewidział w ogóle dla ludzi życia. Bóg nie obciążył człowieka żadnym grzechem, a już z pewnością nie grzechem pierworodnym. Do tego będę jeszcze zmierzał troszkę dalej, bo tam będzie scena, którym będzie o tym mówiła. Akurat więc jest to nadużycie tego typu, że wmawia się ludziom, że są winni czemuś, jakiejś niepopełnionej w ogóle zbrodni, jakiegoś narzuca się na nich grzech, by potem jednocześnie cały czas nakładać na nich swoje niecne macki w ogóle pseudomądrości. To wszystko wywołuje szereg nie tylko nieporozumień, ale także absurdów, dlatego że ten biedny człowiek już z samego założenia, tak bardzo troszcząc się o swoje życie, którego Bóg nie chce mu ofiarować, Bóg nie przewidział, jak już mówiłem, ludzi dla życia, jest gotów w te absurdy wierzyć. Poza tym jest wiele tych sakramentów przeróżnych, od chrztu poprzez tę komunię, bierzmowanie i Bóg wie, co tam jeszcze jest. I teraz tutaj jest zadane pytanie, czy ten rodzic, czy on miał czekać, aż ten człowiek będzie miał 18 lat, żeby go zapytać. I sprawa jest bardzo prosta, bo tutaj wystarczy zacytować Kierkegaarda. On właśnie powiedział, że jeśli chodzi o sprawę tych sakramentów, to ojciec nie powierzyłby mu, no powiedzmy, 100 złotych, żeby nimi dysponował, bo bałby się, że on te pieniądze zaraz roztrwoni na głupoty, na jakieś tam lody, na dziewczyny, czy na jakieś inne przyjemności, ale jeśli chodzi o sprawy tak potężnej wagi, tak wielkiej wagi, to on nie ma absolutnie żadnego zastrzeżenia, żeby człowieka w kolejny tej wiary, która sama nie wie, w co wierzyć. Ona jest w wiecznym paradoksie. Dlatego, że ona walczy z czymś, co sama wytwarza, jak już mówiliśmy. Ta wiara w fałszywe dobro, w fałszywych proroków, fałszywego Boga, wytwarza natychmiastowo zło z drugiej strony, bo Bóg nie może być kimś tak indolentnym i tak kimś marnym, żeby z własnych trzewi wywołać szatana z drugiej strony. Bóg musi być czymś silniejszym, czymś znacznie potężniejszym od zła. Jeśli Bóg zostawia nam to zło na ziemi, jeśli to zło cały czas wraca do nas, to ta informacja jest dla nas najistotniejsza, najbardziej kluczowa. Bogu jest to zło potrzebne. Takich paradoksów w tym filmie znajdziecie Państwo znacznie więcej, a my teraz przejdziemy do kolejnego materiału filmowego. Po 2 tygodniach dostałem odpowiedź, jadąc autobusem miejskim. Po prostu sobie siedziałem i dostałem odpowiedź, że to doświadczenie potrzebne mi jest po to, w moim życiu, całym moim życiu przyszłym, żebym zdążył złu powiedzieć nie. I znowu bardzo podobna sytuacja, że człowiek w trakcie życia musi złu powiedzieć nie. I powstaje to pytanie, czym jest znowu to dobro, skoro złu ma powiedzieć nie? Temu złu, które od 1000 lat zatacza nad ziemią nieustanne kręgi i ludzie wciąż się zastanawiają. My mówiliśmy, że zło moralne musi służyć kulturowemu postępowi, bo jest to realna siła fizyczna, która w ten czy inny sposób wróci do nas. Ja nie mówię o złu w kategoriach diabelstwa, jakiegoś demonizmu czy satanizmu, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Ja mówię o złu
które rzuca światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. To znaczy się, że odbieram władzę szarlatanom, którzy próbują położyć swoje łapy na jakimś terenie, czy to mądrości, czy to duchowości, czy innego terytorium, żeby realizować swoje interesy. Wtedy dopiero następuje postęp kulturowy, kiedy odzieramy nasze życie ze złudzeń. I teraz złu powiedzieć nie i całkowicie zrezygnować z dobra, czyli okazywać sympatię i przejaw tolerancji dla każdego przejawu ludzkiej wolności, czyli schlebiać ludzkiemu podziwowi, to jest jednocześnie gardzić człowiekiem. Bo postęp, wszelki ruch twórczy musi się dokonywać poprzez użycie tej funkcji moralnego zła, bo zło i tak zatoczy koło. Także jest to kolejny jeden z tych, przedstawiam Państwu, jak te mechanizmy działają, bo one nie są do końca odkryte. Dobro nie istnieje bez moralnego zła. Dobro potrzebuje moralnego zła, żeby wzrastać. Pamiętacie Państwo, mówiłem o Bogu w kategoriach jest i nie ma poprzez to doświadczenie intuicyjne. I w tym znaczeniu nie ma jako dobra, jako ustanowionego dobra na piedestale jakichś wartości obiektywnych ideologii, definiowalnych w gruncie, na gruncie potrzeb jakiejś wspólnoty, która Boga sobie przywłaszczyła, bo zło natychmiastowo z drugiej strony się rodzi. Powstanie automatycznie. Możecie Państwo nie wierzyć, a za 10 lat zobaczycie, że nic w tych sprawach się nie zmieniło. Jesteśmy poza tym dobrem definiowalnym. My wzrastamy w dobru, używając funkcji zła. Czyli mieścimy się, tak jak w przypadku Boga, który jest i nie ma, mieścimy się między pojęciami. Tu jest Bóg, dlatego też w każdej epoce, w każdej jednej epoce, która następuje po sobie, gdzieś materializuje się zło, a my pytamy. Ale ta funkcja jest stworzona po to, żeby każdy człowiek w każdej epoce naszej działalności był w stanie dokonywać postępu kulturowego, a więc był w stanie działać na służbę tego, co jest dobre, piękne i sprawiedliwe. Żeby nie narzucać z góry jednostkom w organizacji tego, co ta ideologia sobie przywłaszczyła, na rzecz realizowania właśnie funkcji idei przetrwania, nie woląc nieszczęśników, którzy nie wiedzą, gdzie mają sobie znaleźć miejsce, szukają następnie jakiegoś przywileju uczestniczenia, ale są zawsze tylko podporządkowani i niewoleni tej hierarchii. A my powiedzieliśmy przecież, że Bóg z władzy zrezygnował. Bóg nie szuka nad nami władzy. Bóg jest potężny, jest wielki, ale jest oddalony od nas. To milczenie jest bardzo ważne, dlatego że Bóg nie zamierza nas krępować. Dlaczego więc my się krępujemy? Bo zwróćcie Państwo na to uwagę. Gdyby Bóg się objawił i próbowałby nas sobie podporządkowywać, to wtedy sytuacja byłaby zrozumiała, ale nikt by takiego Boga i pod takim Bogiem służyć nie chciał, bo oznacza to, że prędzej czy później i tak znowu bylibyśmy i jesteśmy zresztą zawsze komuś podporządkowani. Tu jest film, który pojawił się na karcie u góry ekranu, także o tym, dlaczego władza to najgorszy narkotyk ludzkości i dlaczego Bóg władzy nie szuka. Zobacz, pojawił się na karcie u góry ekranu. A my przechodzimy do kolejnego fragmentu. Jesteśmy tylko ludźmi. Żeby wytrwać w dobrym, trzeba często oczyszczać swoje serce. To jest tak jak z ubraniem. Trzeba raz na jakiś czas je dać do pralni i założyć czyste. I tutaj mamy też bardzo ciekawą sytuację dotyczącą tak zwanej czystości serca. Nikt nie wie, o co chodzi. Tutaj ksiądz powiedział, że żeby wytrwać w czystości serca, trzeba raz na jakiś czas oczywiście to serce oczyścić, tak jak się ubranie czyści. No Witkacy kiedyś mówił o niemytych duszach, może Państwo pamiętacie, ale ja nie będę się do tego zwracał. Tutaj nie o to chodzi. O co zatem chodzi? Przede wszystkim, drodzy Państwo, co to jest czyste serce? Co to jest mieć czyste serce tak naprawdę? To jest pragnienie dosięgnięcia tego przede wszystkim, co dokonuje we mnie oświecenia. To jest droga do prawdy absolutnej, chociażby ta prawda była rzeczą najokrutniejszą ze wszystkich, to tą drogą trzeba iść, bo ona już jest wytyczona przez pracę intelektu. Intelekt po tym terenie już się porusza. Tam nas
chce prowadzić Bóg, czego my unikamy. Czysty człowiek to jest człowiek dzielny, to jest człowiek odważny. To nie jest tylko człowiek, który idzie własną drogą, myśli samodzielnie, czy sam też z Bogiem się komunikuje. Dlatego, że problem wolności, jak już mówiłem we wprowadzeniu, ma jedynie subiektywną podstawę, dlatego psychologia od 100 lat nie potrafi rozwiązać problemu wolności. Czysty człowiek to jest także człowiek, bo mówiliśmy o tym, że jesteśmy między pojęciami, między jest a nie ma u Boga, prawda? Jest i nie ma, przez to wartości są w trakcie powstawania. Piękno kocha brzydotę, bo ukazuje to, czego nie widać, czego nie widzimy i nie dostrzegamy. I bardzo często też to jest czyste, musi być jednocześnie brudne, ale nie brudne w takim znaczeniu, że jest to przejaw jakiegoś dyshonoru. Kiedy zwracamy się przeciwko wspólnocie, kiedy ujawniamy jej zaciemnienie, kiedy wskazujemy na patologię, to tym samym ta błędnie przyjęta konstatacja tego dobra i tej czystości jednocześnie ukazuje nas jako tych brudnych, jako tych niewdzięcznych. Natomiast to wszystko, co się określiło jako czyste, czyli jako dobre, już z samego założenia jest brudne z drugiej strony, bo to samo dobro wywołało zło, czyli szatana z drugiej strony, a więc szatan jest odbiciem tego Boga. Na tym to polega. Nie można się bać tego, że aby dokonywać dobra, aby dokonywać czynów dobrych, owej czystości serca musi towarzyszyć zło moralne, które przez wielu ludzi może być uważane właśnie za brudne, za niedobre, za niegrzeczne i także uważane za brak szacunku do tych ludzi, a w istocie to ci ludzie sami siebie nie szanują. To oni siebie nie szanują, bo zamykają się na postęp kulturowy. I tak należałoby, drodzy Państwo, na te sprawy patrzeć. Idziemy zobaczyć coś w kolejnym fragmencie. Skoro Bóg wiedział, że będę grzeszył, po co mnie stworzył? Bóg nas nie stworzył grzesznikami. W sakramencie pokuty możemy zmyć swoje winy dzięki krwi Chrystusa, dzięki Jego ofierze. I młody człowiek tutaj właśnie pyta, bardzo dobrze postawione pytanie, skoro Bóg wiedział, że będę grzeszył, to po co mnie stworzył? I to, co mówiłem w poprzednim komentarzu, prawda? Ja muszę zgrzeszyć. Ja grzeszę. Jeśli ja czynię moralne zło, ja już w tym momencie grzeszę. Ale jestem bez winy. Kompletnie jestem bez winy. To jest grzech bez grzechu. Tak należy na to patrzeć. My rozmawiamy tutaj w kontekście potężnego, historycznego zwyrodnienia mózgu. To jest przenoszenie indoktrynacji od 1000 lat. Ciężko jest ludziom powiedzieć teraz, żeby nie dawali wiary temu obłędowi, bo wywołają zło. Ja grzeszę już w tym momencie, kiedy przeciw wspólnocie występuję. To jest mój grzech, to jest grzech inności, ale jestem odpowiedzialny, dlatego że zmaterializowane zło w tej kategorii grzechu zostaje jednocześnie. Nie obróci się w zło destruktywne, tylko że zamknięta wspólnota na doświadczenie postępu kulturowego odrzuci mnie jako tego, który jej zagraża jej przetrwaniu i tym samym skaże się na niepowodzenie. Bóg domaga się w ludziach takiej aktywności. To nie ma być traktowane w kategoriach grzechu, bo to trzeba przedefiniować, to trzeba inaczej rozumieć. Ja jestem czysty w ten sposób, ja jestem dobry w ten sposób, chociaż jestem przez wspólnotę odrzucony. Ale wtedy Bóg oddycha we mnie spokojnie. Wtedy zrobiłem to wszystko, co do mnie należało. Dlatego, że wszystko, jak mówi Arystoteles, musi zmierzać w stronę jakiegoś dobra. No szkoda, że Arystoteles nie powiedział, w stronę jakiego dobra ma to zmierzać. A do jakiego dobra ma to zmierzać? Dobra, które jest zawsze w trakcie powstawania, bo prawda jest zawsze tylko w trakcie powstawania. I wstaniecie Państwo jutro rano i zobaczycie Państwo, że ta funkcja w Waszym życiu działa. Działa, ma się bardzo dobrze, że zawsze będziecie na pustkowiu, że nie ma pełni do osiągnięcia.
że jest pustkowie, że zawsze pojawią się ludzie, którzy będą nas niepokoić, którzy będą zadawać nam jakieś pytania. Być może nie będziemy chcieli mieć z nimi nic wspólnego, bo będziemy szukali tylko spokoju i bezpieczeństwa, ale oni przychodzą właśnie po to, żeby postęp kulturowy się realizował. Tutaj zdradziłem już, bo to będzie jeden z kolejnych filmów na kanale, skąd się w ogóle bierze nazwa kanału Król Pustkowia. Pustka. Obracamy się w pustce bez końca. Każdego dnia możemy zobaczyć to, czego nie widzieliśmy wczoraj i na tym polega cały sens istnienia. Zaczęło się bardzo niewinnie, a mianowicie poprzez jakieś drobne kradzieże, bójki, później jakieś tam włamania. To wszystko doprowadziło mnie do poważnych przestępstw i do środowiska, w którym obracałem się z recydywistami, z poważniejszymi przestępcami. I kolejny fragment, to jest też bardzo ciekawy fragment, bo we wprowadzeniu akurat mówiłem, skąd się biorą mordercy i skąd się biorą przestępcy. I tutaj mamy przestępcę, bandytę, który tam, prawda, jest recydywistą, zadaje się z jakimś półświadkiem i tak dalej, jest bandytą, ludzi tam bije i tego typu rzeczy robi. I to jest to zło, które nie zostało spożytkowane w procesie kulturowego postępu. I ten człowiek oczywiście doznaje kompletnego załamania. Absolutnego. Człowiek już nie wie, co ma zrobić, nie znajduje absolutnie sensu w swoim życiu. I teraz zostaje przywłaszczony przez religię. Religia mu oczywiście wybaczyła, bo to jest wielka religia. Ona wybaczyła mu te wszystkie krzywdy, których on popełnił, żeby nieszczęśnika oczywiście sobie włączyć do tej sekty bluźnierczej, zbrutalizowanej, dlatego że Jezus Chrystus przychodzi do grzeszników, On nie przychodzi do ludzi sprawiedliwych. I pamiętajcie Państwo, jak wam ktoś zarzuci, że wy macie być włożeni w te jarzmo Jezusa Chrystusa, to powiedzcie mu jasno i wyraźnie, że Jezus przychodzi do grzeszników, a nie do sprawiedliwych. A wy z Bogiem potraficie sobie swoje problemy rozwiązywać prywatnie i nikt wam nie ma prawa żadnych tutaj tego typu narzucać ideologii duchowych. I ten biedny człowiek, który padł ofiarą systemu, bo to system go stworzył, system go napędził, nagle potem szuka schronienia w ramionach Boga i teraz będzie wszystkich przekonywał, tam w dalszej części filmu to jest, do tego, że trzeba być dobrym, że zło jest złe samo w sobie, gdy tymczasem udowadniam Państwu, że ma służyć kulturowemu postępowi i w ten sposób ten nieszczęśnik, który w normalnych warunkach mógłby dokonywać rzeczy wielkich dla kultury, w ten sposób będzie teraz ciemiężył innych ludzi. Bo zwróćcie Państwo uwagę, ja taką tezę postawiłem. Hitler, gdyby był dobrze prowadzony przez obyczaj, gdyby struktura egzystencji była dobrze rozpoznana, ale skoro Grecy tego problemu nie rozwiązali, a po Grekach przenieśliśmy zarazę na pokolenia następne, to działamy w świecie fałszywym, w świecie indolentnym i kompletnej atrofii wolności, to tyranii i w ogóle zło zawsze się będzie na świecie pojawiało. Ale gdyby był to człowiek prowadzony właściwie, to prowadziłby narody na wyżyny ich aktywności duchowej, a nie do zniszczenia. I tak należy na te problemy patrzeć. Tutaj macie Państwo film, który możecie sobie zobaczyć o tym, skąd się biorą mordercy i samobójcy. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. Gdzie jest twój Bóg, kiedy ludzie tutaj naprawdę cierpią? Słyszałeś o wojnie? Miliony niewinnych ofiar. Szpitale, onkologia dziecięca. Dlaczego na to pozwala? Milczy. Cierpienie jest bardzo trudnym tematem, nigdy się go dobrze nie wyjaśni. Jeżeli coś nas boli, no to nie wystarczą mądre, filozoficzne odpowiedzi. I Pan, ja wierzę, że Bóg w odpowiednim czasie wyjaśni nam, dlaczego życie miało taki, a nie inny kształt. I tutaj, drodzy Państwo, mamy piękny, wspaniały wątek, po prostu, żeby powiedzieć genialny. Ten człowiek oczywiście zadaje pytanie.
Dlaczego ten Bóg milczy? Gdzie ten Bóg jest? Dlaczego patrzy na te wojny? Dlaczego na to całe zło patrzy? Że w szpitalach dziecięcych umierają dzieci i tak dalej, i tak dalej. I ksiądz odpowiada, że nie wie. Że przyjdzie czas, kiedy on ma nadzieję, że Bóg wreszcie na te pytania odpowie. To Bóg chciałby nas doświadczać, myślicie, w ten sposób, tak? Miałby to być jakiś po prostu obrzydliwy, chory Bóg, w którego ja wierzyć nie będę. Ja wierzę w dobrego Boga. W dobrego Boga, który pozwala ludziom wchodzić na drogę wolności i pozwala tym ludziom jednocześnie dojrzewać w Bogu jako idei, która nie ma zwierzchnika nad sobą. To jest ta idea. Wojna wybuchnie zawsze, zło wróci zawsze, bandyta wróci zawsze, ludzie będą chorowali też zawsze i będą pytać Boga, dlaczego na to pozwolił. Dlatego, że żyjemy raz w chorym środowisku walki o przetrwanie, które nie zostało dla nas przewidziane. Dlatego tak cierpimy. Przez te czynniki psychogenne mamy całą masę chorób typu wylewy, zawały, czy nawet nie tylko takich chorób, ale także choroby psychiczne i tak dalej. I tym samym, co już mówiłem wielokrotnie, zło, które nie służy kulturowemu postępowi, wróci i zatoczy koło. I teraz wielki autorytet duchowy i znawca Boga w tym filmie w ogóle nie ma o tym pojęcia. Jemu się wydaje, że dobro, bo on został powołany, bo to jest ten ksiądz, który jest powołany, że Bóg mu to wytłumaczy. Ale mówię państwu, że się zdziwicie, bo Bóg będzie milczał w tej sprawie. Jak człowiek jest tak głupi, że sobie fałszywego Boga wymyślił sobie fałszywego Boga, bo go nie rozumie kompletnie, no to ten Bóg będzie bierny całkowicie. Możesz się modlić do tego Boga, a i tak nic od niego nie dostaniesz. Może ty coś dostaniesz, może tam ci się coś uda, ale patrząc na świat naokoło, który się pali cały czas, to i tak ci powiem, że nie dostałeś niczego. Idziemy do następnego fragmentu. Ludzie szukają pomocy, ale nie ma jej kto udzielić. A to nie jest tak, że w większości przypadków to jednak psychiczne problemy? Trzeba rozróżnić chorobę psychiczną od choroby duszy. Opętania na pewno mają miejsce. Dlaczego tak się dzieje? Jest to często wielka tajemnica. I tutaj mamy fragmencik o demonizmie, czyli o wpływie z szatana na ludzką psychikę. Jest to bardzo ciekawa sytuacja. Ja już zrobiłem nawet film na kanale o tym, który pojawił się tutaj na karcie i będzie też podlinkowany w opisie. Mianowicie chodzi tutaj o to, tak jak już mówiłem, że szatan pojawia się jako ten twór fałszywego Boga, który został przyjęty przez obyczaj jako coś naturalnego. Ten demon przychodzi, człowiek pozostający w lęku przed prawdą i przed wolnością, natychmiastowo zsyła na siebie potężny atak demonów. Stąd się to wszystko bierze. W tej chwili nie będę więcej na ten temat mówił, bo zobaczycie sobie to państwo w filmie. Chciałem tylko zwrócić oczywiście na to uwagę, że w filmie Powołany także się do tego zwraca i ksiądz odpowiada, że nie wie, skąd się to bierze. Dla mnie osobiście to kompetencje tego księdza i w ogóle tego rodzaju duchowości nie absolutnie spełniają jakichkolwiek wymogów dających gwarancję powodzenia w kwestii rozumienia Boga dla wspólnoty i na przyszłość, które miałyby być oczywiście poręką do rozwoju praw przyszłości. I drodzy Państwo, oczywiście tych scen jeszcze mógłbym tutaj powyciągać z tego filmu całą masę i pewnie YouTube by mi zarzucił, że jest to jakieś nadużycie, że byłyby tam jakieś problemy z prawami autorskimi, bo to różnie może być, ale chciałem Państwu ukazać te mechanizmy od nieco innej strony, niż z reguły się o nich mówi. Że my jeszcze bardzo wiemy w ogóle o kwestii Boga i duchowości w ogóle, że przyjęliśmy standardy życia mające zagwarantować nam jedynie przetrwanie, czyli własny interes, realizację mojego interesu, czyli kalkulację, mówiąc inaczej. Jeśli życie jest bezcenne, to jak my możemy kalkulować w tej sprawie?
że dla obietnicy jakiegoś zbawienia i pobytu w raju i te 8 miliardów ludzi na ziemi miałoby się w jakimś raju w ogóle zostać umieszczonych. Kto by na to miał pozwolić? Jaki Bóg by się na to zgodził? Przecież ci ludzie gdziekolwiek się nie pojawią, to jak szarańcza niszczą wszystko. To trzeba rozumieć głębiej. Na kanale Króla Pustkowia pracujemy troszkę inaczej niż na innych kanałach. Wchodzimy pod powierzchnię tych mechanizmów. Zachęcam Państwa do zobaczenia oczywiście tego filmu. Znajdziecie go, wpiszecie powołany, to on się zaraz pojawi. Tam jeszcze wiele rzeczy sobie można oczywiście z tego filmu powyciągać. Ja tylko troszeczkę tam tego materiału tutaj Państwu przedstawiłem z komentarzem. No i zachęcam Państwa także oczywiście do komentowania. Oczywiście także spodziewam się ataków ze strony chrześcijan, bo na kanale też ich się dość dużo pojawia. Ale teraz ja zadałbym jedno pytanie. Chrześcijanie próbują mi narzucać swojego Boga. Przychodzą mi tutaj z butami, walą mi w drzwi i pukają. Jakieś symbole mi na drzwiach piszą po prostu. Z dzwoneczkami mi chodzą, okadzają mnie. A czy ja chodzę i narzucam im swojego Boga? Czy jest wolność słowa? Czy ja mam w ogóle prawo, a może mam moralny obowiązek do tego, żeby wierzyć w tego Boga jedynego, który ustanawia ideę równości między ludźmi? A kto nie chce uczestniczyć w procesie kulturowego postępu, to będzie niewolnikiem. I niech sobie będzie niewolnikiem. Nie może być natomiast tak, że niewolnicy będą ludziom wolnym od złudzeń narzucali władzę i próbowali sobie ich podporządkować, bo wtedy ten świat się zawali całkowicie. I serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Kłaniam się.